Arkanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest 4 dzień czerwca 2024 roku. Imieniny obchodzą Karp i Kwiren. Za oknem mamy 19 stopni Celsjusza, częściowe zachmurzenie. Blok BTC numer 846466, cena KNG 1,87 USDT, cena cash 271 KNG, to jest kwadrans z Kangą, wydanie 204. Proszę dajcie znać, skąd nas oglądacie, jak nas widać, jak nas słychać. Cześć Łukasz. Cześć Sławko. Łukasz, jak nazywa się koleś, który idzie sam na bal? No nie wiem. Balsam. Boom! Nie wszystkim jest do śmiechu, jednak Łukasz, przeglądając to, co się dzieje na Telegramie i w ogóle w różnych miejscach, na pewno do tego wrócimy, ale zacznijmy od tego, co się dzieje w świecie Bitcoina i Ethereum. No, mamy w tej chwili cenę Bitcoina w okolicach 69 tysięcy dolarów. To jest cena, która już tak dosyć długo się utrzymuje i wielu analityków mówi o tym, że nie udało się ostatnio niedźwiedziom zbić tej ceny. To znaczy były wzrosty nawet powyżej chyba 70 tak przez chwilę, ale generalnie nie udało się zbić ceny poniżej 67-66 tysięcy. No i to pokazuje, że byki mają otwarty sezon, więc 73, 74 to jest ten poziom, który wskazywany jest przez wielu analityków jako kolejny punkt wsparcia, czy istotny poziom, którego przybicie pokaże, że droga jest otwarta do góry, 80 tysięcy. Tutaj już niektórzy mówią, że to w czerwiec na pewno. No ale pamiętajmy, to zawsze ma dwie strony, czyli jeżeli może wzrosnąć, to może spaść. A mówią o spadkach, właśnie patrzę w notatkę, no niektórzy nawet mówią o 59 tysiącach. No, zawsze mnie zastanawia, jaka jest motywacja, na czym ona się opiera. Czy to jest analiza techniczna, czy coś na on-chainie widzą? Nie, no mówimy tutaj przede wszystkim o analizie technicznej, no bo to jest ta podstawa takich krótkoterminowych trendów. Tutaj nic innego się nie da. Z Ethereum cena jest... Sytuacja jest może trochę inna, bo bardzo długo mamy ten poziom 3700, 3800 i to jest, powiedziałbym, no takie znamienne. Budowany jest taki poziom wsparcia, do którego później może będziemy wracali, ale no, analitycy raczej są bardzo byczo nastawieni, mówią o tym, że będziemy mieli zdecydowanie wzrosty w czerwcu, przebicie 400 to jest kwestia tygodnia, dwóch. No, nie wiem, czy im można wierzyć, bo wcześniej mówili też o istotnych wzrostach, których aż tak dużo nie było. No ale co do zasady, rynek jest w tej chwili bardzo zmienny, natomiast generalnie nastawienie jest bardzo bycze. To znaczy w perspektywie 2-3 miesięcy wszyscy mówią o wzrostach, więc myślę, że tutaj dosyć dobre nastroje wakacyjne już. BlackRock złożył papiery a propos tego formularza, który ma właśnie ostatecznie umożliwić im wystartowanie z ETF-ami opartymi o ETH. I tutaj właśnie chciałem Ci powiedzieć, chyba jak myślisz, kiedy jest możliwa pozytywna odpowiedź SEC-u? Co jak rozumiem sprawia, że BlackRock i pewnie pozostałe fundusze, które też składają ten formularz, będą mogły wystartować z notowaniami ETH. No, nie znam w tej chwili kalendarza dat, natomiast a propos ETF-ów to powiem tylko może dwie
rzecz. Zaglądam szybko do notatek, bo mam tutaj przygotowane. Otóż okazuje się, że po pierwsze mamy bardzo długi czas wzrostów na saldach funduszy ETF-owych, tak? Czyli ponad chyba 14 dni już takich wzrostów i to całkiem solidnych. Mówimy tutaj od 16 maja mamy cały czas wzrosty, więc długo. Nie? To jest naprawdę całkiem nieźle. Wczoraj na przykład wpłynęło już kolejne 100 milionów dolarów. Mówię o netto, tak. Czyli po odjęciu tego, co zostało sprzedane przez Grayscale, bo Grayscale w tej chwili czasami sprzedaje, a czasami nie. Zakupy raczej niewielkie. Natomiast BlackRockowy ETF już jest tym największym. Ale wracając jeszcze do BlackRocka i ETF-a, widziałem ostatnio wyniki wszystkich funduszy ETF-owych, które są. Bez względu na to, ale ETF-owych bitcoinowych? Nie, wszystkich. Tak. I największym emitentem, który zanotował największy wpływ środków jest Vanguard. Vanguard ma ponad 100 miliardów dolarów. Na jego funduszach ETF-owych wpłynęło. Właśnie patrzę w tej chwili, żeby mieć dokładne dane. Po prostu zniknęła mi ta notatka. Przepraszam, ale będę mówił z pamięci. Drugi jest BlackRock. 64 miliardy. Tak. Z czego 24 to jest jego fundusz bitcoinowy, czy tam 20. Całkiem niezły wynik. Więc można powiedzieć, że nie pozostaje bez wpływu na cały fundusz. To jest jego istotny wskaźnik. Tutaj... Mam już te dane. Vanguard 102, BlackRock 65, potem jest Invesco 34, JP Morgan 18 i Fidelity 15,8, więc całkiem nieźle. 26% wpływów BlackRocka, czyli nie 26 miliardów wpłynęło, tylko 26% wpływów BlackRocka z tych 65 to jest jego fundusz bitcoinowy, a dla Fidelity to jest aż 56%, czyli bardzo istotne wskaźniki. Jeżeli oni myślą o kolejnym funduszu ETF-owym na ETH, to na pewno robią to, bo wiedzą, że będzie miał istotny wpływ na pieniądze, jakimi zarządzają. No tak, znaczy to już, zresztą zaraz sobie jeszcze powiemy, co takiego dzieje się w Stanach pozytywnego a propos górników. To znaczy w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno zmienia się w tej chwili orientacja kryptowalutowa. No, rozmawialiśmy o Trumpie, rozmawialiśmy o Bidenie, który chyba jak gdyby zrozumiał strategię Trumpa i trochę stara się za nim podążać. Ale powiem Ci, jakie widziałam informacje a propos tego, kiedy może być ostatecznie ta zgoda już w sposób taki proceduralny wydana przez SEC, mówię w tej chwili o ETF-ach opartych o ETH, mówi się, że może być nawet koniec czerwca, co by oznaczało, że byłoby to ekstremalnie szybkie zakończenie tej sprawy. Dlaczego tak się mówi? Dlatego, że zawsze jak się czekało na złożenie tego formularza, ty pamiętasz jego skrót pewnie, co? Tam S1, zaraz, no nieważne, wiemy, że tłumaczyłeś to na ostatnim kwadransie. Generalnie jak fundusze przygotowały się do złożenia tego formularza, to zajmowało to miesiące. BlackRockowi zajęło to tydzień. Jak gdyby BlackRock był wcześniej już przygotowany na taki scenariusz i niektórzy mówią, jak się przegląda właśnie X-y czy tweety, że mówimy o ekstremalnie szybkim procedowaniu, koniec czerwca, początek lipca. Powiedziałeś, że spodziewasz się, że w czerwcu może się coś wydarzyć jeszcze na cenie ETH i w ogóle, czy tam na cenie Bitcoina. Myślę, że to może być ten fundamentalny sygnał, który sprawi, że znowuż kilkanaście, może kilkadziesiąt procent pójdziemy do góry. Dwa newsy bardzo świeże. Jeden news, ARK Investment wycofał się z ETF-ów ETH. To jest jeden news. Czym to jest motywowane? Nie do końca wiadomo. Natomiast pamiętaj, że regulacje ETF-u na ETH
zabraniają stejkowania. I to jest szalenie istotne ograniczenie i wygląda na to, że ARK Investment właśnie z tego powodu zrezygnował z bycia wydawcą takiego ETF-a, bo uważają, że to jest marnowanie pieniędzy. Chcą znaleźć inne lepsze rozwiązania. Łukasz, nie przekonuje mnie ten argument. Tam musiał pójść coś więcej. Jakie marnowanie pieniędzy? Przecież oni zarabiają z tego, że jest obrót, że sprzedają jednostki, że zarabiają ich partnerzy na różnicy. To, co kiedyś... Tak, ale myślę, że łatwo będzie wypuścić konkurencyjny instrument, który będzie zarabiał na stejkowaniu i będzie dawał lepsze wyniki swoim klientom, a przez to przejmie popatrz na to tak. Mamy kiepski produkt, którym są aktualnie ETF-y, ETH w tej postaci, w jakiej są, i dobry produkt. Teraz jeżeli chcesz wypuszczać kiepski produkt, no to musisz zużyć siły, pieniądze na reklamy, na to wszystko. A oni mówią, nie będziemy tego reklamowali, bo to jest kiepski produkt, zrobimy od razu lepszy produkt i jego będziemy reklamowali. Bardzo bym chciał się z tą zgodzić, ale w ogóle mnie to nie przekonuje, przepraszam. Myślę, że tam coś grubszego musiało pójść. Ja nie słyszałem o tym, że ARK Investment się wycofał, więc jest to dla mnie zaskoczenie, ale przypominam to również, że BlackRock i kilka pozostałych funduszy złożyło dokument, w którym deklarują, że nie będą czerpać żadnych korzyści ze stejkowania. Czyli jakby potwierdzam to, co tutaj powiedziałeś. No, myślę sobie, że w ujęciu krótkoterminowym albo średnioterminowym ten staking, chciałem powiedzieć, ETF oparty o ETH, no to będzie po prostu hit. I tak jak mówiliśmy wcześniej, wyrażamy tutaj taki pogląd, albo ja wyrażam, że ETF bitcoinowy nie będzie się kanibalizował z Ethereumem. Myślę, że one będą się po prostu razem uzupełniały i będą zjadały pozostałe ETF-y. Zresztą musimy ostatecznie zbadać, jak następuje przepływ kapitału ze złota do kryptowalut, ale intuicja podpowiada, że on następuje. Przypominam słowa Rafaela Badziaga z maja tego roku podczas 200. wydania Kwadransa z Kangą, gdzie powiedział, że za kolejne 4 lata, jak będzie 300. wydanie, za kolejne 4 lata, przepraszam, za kolejne 2 lata, jak będzie 300. wydanie Kwadransa z Kangą, to będziemy świadkami tego, że Bitcoin będzie miał największą kapitalizację spośród wszystkich aktywów finansowych, większą niż złoto. No, oglądałem ostatnio wywiad z jednym z takich guru od inwestycji z Doliny Krzemowej, który bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat Bitcoina i mówił, dlaczego spodziewamy się teraz takich wzrostów. On patrzył na, o ile wzrosła cena po halvingu od ceny w dniu halvingu w każdym z cykli. No i tam mu wyszły ciekawe wyniki. Nie do końca zgadzam się z jego prognozami. On spodziewa się, że w ciągu powiedzmy 18 miesięcy będziemy mieli ponad $500 000 za Bitcoina. Moim zdaniem bycza bardzo prognoza, ale kto wie. Natomiast istotny jest jakby jego dodatkowy komentarz, bo on mówi, jeżeli Bitcoin będzie tyle kosztował, to kapitalizacja Bitcoina będzie olbrzymia. Skąd się wezmą pieniądze? I on mówi, coraz więcej państw będzie kupowało Bitcoina. To jest jeden. A drugie, mówi, ruszył już pociąg i do tego i jego się już nie da zatrzymać. Firmy zaczynają budować swoje rezerwy finansowe w oparciu o Bitcoina. Kolejne firmy pojawiają się, które mówią, my budujemy rezerwy finansowe w oparciu o Bitcoina. Dzięki temu dzięki tej informacji mają całkiem solidne wzrosty na akcjach, całkiem istotne, a to oznacza, że kolejne firmy będą dołączały, a jak już coraz więcej dołączy, to kolejne będą musiały. Chcą powtórzyć case MicroStrategy. Dokładnie. W Japonii rusza firma, która dokładnie powiedziała, że oni robią dokładnie to samo, co MicroStrategy, nic nie zmieniają. Ale tutaj apel do Was wszystkich, jeżeli myślicie, że są firmy, polskie, które chciałyby
budować swoje rezerwy finansowe w oparciu o Bitcoina, przynajmniej jakieś częściowe, to zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy, przeprowadzimy odpowiednie szkolenie, wyjaśnimy, jak to zrobić. Zapraszam do tego, żebyście pomogli tym swoim znajomym w tym, żeby osiągnąć jakiś biznesowy sukces, bo ja wierzę, że to jest na pewno dobre, a wszystkich innych zapraszam. Nie uzgadniałem tego ze Sławkiem, więc powiem, napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że faktycznie firmy będą kupowały Bitcoina, żeby zapewnić sobie rezerwy finansowe, żeby zabezpieczyć rezerwy finansowe. Hashtag zabezpieczą to ci, którzy mówią, że zabezpieczą, a jeśli nie, to napiszcie nie zabezpieczą. Hashtag nie zabezpieczą i zobaczymy, kto będzie wygrany, czyich głosów będzie więcej. Przypomnijmy, jak działa MicroStrategy. Nie wiem, czy myśmy o tym mówili gdzieś tutaj na wizji, bo Michael Saylor mówi, nigdy nie sprzedam Bitcoina. MicroStrategy nigdy nie sprzeda Bitcoina, przynajmniej za czasów naszego życia, ale mało osób o tym wie, że Michael Saylor sprzedaje akcje MicroStrategy i skeszował się na tym jakoś tam przepotężnie, w sensie na pewno jest w stanie utrzymać całą dynastię swoją i tam angielską jeszcze, także całkiem niezłe pieniądze zarobił i de facto on wychodzi z tego Bitcoina poprzez właśnie utratę części władania nad spółką. De jure nie, bo ten Bitcoin jest zgromadzony i faktycznie MicroStrategy prawdopodobnie nigdy tego nie sprzeda. Co więcej, to są takie mechanizmy, które wymagają dłuższego wyjaśnienia i sami do końca nie rozumiem, ale kiedy MicroStrategy emituje obligacje, emituje je, sprzedaje je za mniej niż 1 punkt procentowy odsetek w skali roku. Czyli po prostu absurd, a ludzie rzucają się na nie ze śliną na ustach. Dlaczego? Dlatego, że zaraz jest uruchamiany obieg wtórny tych obligacji i tam już można, tak jak wiesz, po dobrym ICO jest listing i jest więcej, bo tam są jakieś mechanizmy konwersji tego na akcje. Tak, więc, na akcje, które są powiązane z kursem Bitcoina. No bo tak, bo jest, skoro jakby skarbiec MicroStrategy stanowi w tej chwili dominującą część w ogóle aktywów finansowych, no to właśnie dochodzi do tego powiązania. No i myślę sobie, że inne spółki będą w to szły. Znamy case'y przynajmniej 2 firm, które ogłosiły kiedyś na Twitterze, kiedyś to mam na myśli ostatnie kilka miesięcy, że zamierzają to zrobić i akcje podskoczyły tylko na sam news o kilkaset procent do góry. Także ten element, czyli budowanie swojego potencjału skarbca spółek niezwiązanych z inwestycjami, no przecież MicroStrategy jest firmą przede wszystkim informatyczną. No tak? już nie. No już to się zmieniło, ale jak w 2020 roku była podjęta decyzja o tym, żeby kupować Bitcoina, bo to wtedy chyba Michael Saylor wystartował z tym pomysłem, no to MicroStrategy był po prostu firmą bardzo rozwiniętą, informatyczną, z długą historią, bo chyba zaczęli w latach 80., jeżeli dobrze kojarzę. Jeżeli źle, to proszę sprostujcie mnie. Ale powiedziałeś jeszcze jedną ważną rzecz, nie tylko firmy, ale państwa. No i warto teraz przywołać to, że Bukele, prezydent Salwadoru, po raz drugi rozpoczął swoją drugą kadencję prezydencką. Dlaczego warto o tym wspomnieć? Nie tylko dlatego, że to on wdrożył ten program, gdzie Bitcoin jest w pełni legalnym środkiem płatniczym właśnie w Salwadorze, ale buduje rezerwy finansowe państwa w modelu DCA, kupuje Bitcoina, całego jednego Bitcoina każdego dnia. Tak. Tylko jednego Bitcoina, natomiast tutaj pojawia się całkiem ciekawe teorie, jak Bitcoin będzie funkcjonował w państwach. I coraz częściej słyszy się, czy ja słyszę od analityków takie podejście, że będziemy mieli dualizm finansowy, że waluty narodowe będą funkcjonowały obok Bitcoina, który będzie uważany za tą główną walutę rozliczeniową. Natomiast waluta lokalna będzie pełniła rolę jakiegoś środka do takich szybkich rozliczeń, transakcji codziennych, a Bitcoin będzie tym środkiem. Może w Bitcoinie będziemy dostawali wynagrodzenie miesięczne, które będziemy mogli zamieniać na lokalną walutę i z niego opłacać takie bieżące usługi. To jest jedna z koncepcji, która teraz coraz częściej jest widoczna, no i kto wie, może właśnie w tym kierunku to wszystko będzie
zmierzało. No, czytam tutaj komentarze a propos różnych analityków, a propos tego, co się dzieje w Salwadorze. To, że Salwador buduje w tej chwili swoje zaplecze, nawet nie chcę powiedzieć finansowe, tylko swój skarbiec właśnie w oparciu o Bitcoina, komentowane jest jako oderwanie się od standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Banku Światowego, co postrzegane jest w tych komentarzach jako coś pozytywnego, ale mówi się również o tym, że to może wykluczyć rolę, i tego do końca nie rozumiem, rolę banków centralnych. Dlaczego tego nie rozumiem? Bo wyobrażam sobie, że banki centralne jako ta jednostka, która jakby funkcjonuje w ramach każdego państwa, to one powinny gromadzić tego Bitcoina. No tak, ale one, główną rolą banku centralnego jest emisja pieniądza i dbanie o lokalną walutę. No tak, to walka z inflacją. Jeżeli przyjmiemy zasadę, że to Bitcoin staje się główną walutą, no to rola banku centralnego staje się mocno upośledzona. No tak, no chyba, że podtrzymamy to, co mówiłeś przed chwilą, że jednak państwa będą miały swoje lokalne waluty rozliczeniowe. Tak. No ciekawe i również znalazłem taki komentarz, że jest wielce prawdopodobne, że prędzej czy później Salwador będzie miał istotny udział, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, no bo przecież oni stawiają nowe kopalnie, które są zasilane energią wulkaniczną, co tak. wydaje się szalenie ciekawym rozwiązaniem. To by było, to by było wielkie zaskoczenie, gdyby do Salwadoru zaczęły się przyłączać inne, mniejsze państwa. Zresztą wiemy, że są państwa w Afryce, które gdzieś tam wprowadziły również rozliczenia w Bitcoinie i nagle by się okazało, że to one zaczęły dysponować istotną częścią Bitcoina w konkurencji do dolara. Orwell tego nie przewidział. Nie, Orwell tego nie przewidział. W ogóle myślę, że gdyby Orwell zobaczył, co się dzieje teraz, to byłby przerażony. Albo zadowolony, że jego prognozy okazały się nie chciał. Pisał książkę po to, żeby nie być prorokiem, tylko właśnie, żeby uniknąć, przestrzec. No. Pogadajmy jeszcze chwilę o Bitcoinie, a później zaprosimy Jacka i też pewnie odniesiemy się do niektórych komentarzy. Słyszałem w poprzednim tygodniu dwie zupełnie skrajne opinie a propos tego, czy to jest ostatnia hossa, taka hossa na Bitcoinie. Jedną opinię, która mówi, że tak, a drugą opinię, która mówi, że nie. I chcecie je przytoczyć i usłyszeć słowa krytyki. Opinia, która mówi o tym, że to jest ostatnia hossa na Bitcoinie, mówi o tym, że skoro wchodzą w tej chwili fundusze, no to one w kolejnym cyklu nie pozwolą na duży spadek ceny Bitcoina. A to jest jakby immanentną cechą każdego cyklu i pozwala inwestorom wejść na dołku, wyjść na górce. Wiem, że to się nigdy nie zdarza dokładnie w takiej konfiguracji, ale generalnie daje szansę na to, żeby się odbić. Jeżeli fundusze w tej chwili wchodzą i gromadzą kapitał, to one nie pozwolą na to, żeby doszło do takiego spadku. I to jest argument, który mówi, to jest ostatni taki cykl. Argument, który jest po przeciwnej stronie, mówi, że jeżeli przeanalizujemy, ja tego nie robiłem, ale powiedział mi to... Komu ufasz. No. Powiedział to Phil Konieczny. On powiedział tak, jeżeli przeanalizujemy, kto inwestuje w tej chwili w ETF-y, kto kupuje jednostki ETF-ów, to zobaczymy, że nie kupują tego inne wielkie fundusze, tylko kupują to indywidualni inwestorzy. Czyli tacy, którzy jak tylko zacznie się dehossa, nie wiem jak to nazwać, jak zacznie spadać cena, to będą mieli dziurawe ręce. I dzięki temu jakby zostanie powtórzony scenariusz z każdego poprzedniego cyklu. No tutaj nie zgadzam się tylko w jednym z Philem, że ulica jeszcze nie weszła. Faktem jest, że to kupują głównie inwestorzy indywidualni, ale myślę, że to są ci inwestorzy, którzy są doświadczonymi inwestorami i mają, to nie jest jeszcze kupowanie emocjonalne. Ale pytanie jest takie, czy mają doświadczenie, natomiast nie lubią spadków o kilkadziesiąt procent i prawdopodobnie bazując na ich doświadczeniu, jak coś spada i jak wszyscy będą mówili, że spada, to oni wychodzą bez emocji. Zarobili swoje, wychodzą, bo to nie są... Zwróć uwagę, że oni weszli, gdy wszyscy mówili, że to nie ma sensu. Weszli wtedy, kiedy ETF-y wystartowały. No ale to nie było pozytywnego publicity. Nie weszli wcześniej, to znaczy, że to nie są wyznawcy Bitcoina. Tego nie wiemy, bo może to są ludzie, którzy również inwestowali w Bitcoina wcześniej. Nie wiemy, natomiast to nie jest masówka. To nie są ludzie, którzy weszli w te ETF-y na fali emocji, skrajnie pozytywnych komentarzy i tego, że Bitcoin już tutaj jest. Zwracam uwagę, że
znowu te wskaźniki popularności, frazy Bitcoin, kryptowaluty i tak dalej, w tej chwili mamy naprawdę na bardzo niskim poziomie. Nie ma jeszcze mowy o takim masowym napływie inwestorów z ulicy. Aczkolwiek to wcale nie znaczy, że teza Phila jest zła, bo faktycznie ci inwestorzy też mogą sprzedawać, tak jak ty mówisz, tak może być, chociaż spodziewam się, że ulica dopiero będzie wchodziła. Myślę, że ulica wejdzie po tym, jak wejdą duże firmy. No to jest ciekawe dla tutaj jasności. No mi jest bliżej do tego, co mówi Phil, ale wiem, dlaczego mi jest bliżej. Bo ja po prostu chcę, żeby takich cykli przed nami było jeszcze kilka. W sensie zależy mi na tym, no nie? I dlatego szukam życzeniowo. Tak, no ale słuchaj, tutaj chciałbym zaprosić Jacka, ale najpierw jeszcze chciałem przeczytać jeden komentarz, który się tutaj pojawił. Mam nadzieję, że go znajdę. To jest negatywny komentarz, kiedy będzie listować projekty, które były na IDO, IEO, bo to trochę słabo wychodzi, bardzo słabo, więc myślę teraz tak, zaprośmy Jacka, niech Jacek powie, jakie listingi czy zbiórki będą naszym udziałem w najbliższym czasie. Halo Warszawo. Halo, dzień dobry, pozdrawiam. Cześć Jacku, mam do Ciebie prośbę, daj znać właśnie, co będzie się działo, gdybyś mógł się odnieść później do tego komentarza, ale ja w ogóle jestem ciekaw i to jest moje trzecie pytanie, jak myślisz, kto będzie tym czarnym koniem podczas zbliżającej się hossy? Czy to będzie Bitcoin, czy być może, wiem, że ty jesteś znany z tego, jesteś amatorem kwaśnych jabłek, jeżeli chodzi o kryptowaluty, więc może stawiasz na coś innego. To ja zacznę od pytania trzeciego, bo wydaje mi się bardzo po linii tego, o czym mówiliście. Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na fakt, że otwarta zgoda regulatorów na listowanie ETF-ów spotowych na Bitcoinie czy na Etherze otworzyło drzwi na kolejne ETF-y i bardzo się zaczęło mówić dużo o tym, że będą kolejne aktywa kryptowalutowe, nie wiem jak to teraz nazwać, jest ETF-owane, czy objęte właśnie ETF-ami i bardzo mówi się o jednym szczególnie, który moim zdaniem będzie absolutnym liderem nadchodzącej hossy i dziwię się, że to nie jest zarzut do Was, ale generalnie bardzo mało się o tym mówi, dlatego że oczy świata są trochę wpatrzone w słupki, w świece dzienne i tygodniowe Bitcoina i Ethera. Tak naprawdę powinniśmy patrzeć moim zdaniem troszkę w innym kierunku, dlatego że praktycznie przed naszymi oczami dokonuje się coś, co jeszcze 4 lata temu albo nawet 6 lat temu wywołałoby atak serca przeciętnego inwestora i spowodowałoby taki bull run, jakiego jeszcze świat nie widział. I to jest fakt, że Chainlink, bo o tym tokenie chcę powiedzieć, czy o linku, Chainlink właśnie dogaduje ostatnie szczegóły z Swiftem na tokenizowanie wszystkich transakcji międzybankowych na świecie. I to wydaje mi się największym newsem ever, bo SWIFT to jest, jak wiecie, instytucja finansowa służąca do międzybankowych rozliczeń. Ponad 200 krajów jest objętych siecią SWIFT-u. No i to generalnie każdy przelew bankowy praktycznie idzie między instytucjami finansowymi, idzie za pośrednictwem SWIFT-u. I otóż Chainlink, który wystartował jako wyrocznia, która wprowadzała dane off-chainowe do on-chaina, robi to teraz w drugą stronę, dlatego że każda transakcja SWIFT-owa będzie najpierw rejestrowana w blockchainie, a potem będzie przekazywana informacja o tym zapisie w blockchainie do drugiego banku, do którego idzie dany przelew. Stąd potwierdzenie, pewność transakcji, do tego dochodzi też szybkość. No i generalnie link, oprócz tego, rozmawiając z 10 największych instytucji finansowych w Ameryce, przygotowuje się do tokenizowania aktywów świata rzeczywistego, czyli tak zwanego RWA. Dlatego moim zdaniem my w tej chwili o tym nie mówimy, ale gdybyś, Sławku, do swojej magicznej tabelki dołożył właśnie link, co by było, gdybyśmy inwestowali link, to jestem w stanie założyć się, że za rok czy 2 o tej porze link będzie liderem tego zestawienia. Ja osobiście uważam, że to jest niedoceniony, niedoszacowany w tej chwili token, który ma potencjał z tego powodu, że robi prawdziwą adopcję blockchaina w świecie rzeczywistym, a my jesteśmy bardzo spekulacyjnie nastawieni do rynku, stąd mało o tym mówimy, ale
ale z mojej perspektywy Chainlink jest absolutnym królem nadchodzącej hossy. To pytanie, trochę długa odpowiedź na to trzecie pytanie, ale wydaje mi się, że warto było o tym powiedzieć. Natomiast odpowiem na pytanie tutaj, które padło w komentarzu. No niestety listowanie tokenów, które na naszym Kanga Starterze mają swoje AIO, nie do końca leży w naszej gestii. I to wynika z wielu różnych powodów, ale może ograniczę się do jednego czy dwóch. Przede wszystkim projekty w tej chwili, one podlegają bardzo mocno wskazaniom, czy są kierowane przez fundusze, które za nimi stoją. To jest taki pierwszy powód. To fundusze wybierają giełdy i najczęściej dogadują partnerstwa z danymi giełdami. Otóż na niektórych giełdach dostajecie te tokeny nawet za darmo, ale to wynika z tego, że za tym stoją pewne porozumienia, które zostały zawarte i my nie mamy na to niestety wpływu. Większość projektów, które mają u nas AIO, chcą się u nas wylistować, ale są ograniczone kontraktami i będą się listowały w późniejszym terminie. Mamy to większą połową, jeżeli można tak powiedzieć, dogadane i myślę, że niektóre będą już w najbliższym czasie. Ale tak, żebyście wszyscy zrozumieli, którzy nas oglądacie, że to nie jest tak, że Kanga coś chce albo Kanga czegoś nie chce, tylko po prostu czasami mamy podpisane kontrakty, które mają zawarte terminy i musimy się tych terminów trzymać. Drugi powód, z którego to wynika, to jest fakt, że projekty zmieniają terminy, ponieważ każdy projekt chce wystartować w sprzyjających okolicznościach rynkowych, a one są bardzo zmienne, stąd te terminy się bardzo często zmieniają, stąd my już mieliśmy chyba taką jedną czy dwie sytuacje, że ogłosiliśmy listing, potem okazało się, że projekt przesunął. W związku z tym nie spieszymy się z tymi listingami, ponieważ musielibyśmy co chwilę coś zmieniać. W ciągu ostatniego tygodnia chyba 3 projekty przesunęły swoje terminy listingu i trzeba to zrozumieć, że rynek jest teraz mega dynamiczny i będziemy starali się oczywiście te najciekawsze oczywiście pokazywać u nas i tak jak mówię, będą się pojawiały. W tej chwili jesteśmy na fali listowania tokenów Solany, więc pojawia się w tym tygodniu dwa bardzo mocne projekty, to odsyłam do naszych social mediów, a ja chcę zakończyć moją przydługą wypowiedź tym, co się będzie działo jutro na Kanga Starterze, dlatego, że no, mamy bardzo ciekawy projekt. Ja w ogóle chcę jeszcze jedną taką dygresję zrobić i przechodzę do rzeczy. Ta dygresja jest taka, że rynek nam się tak bardzo rozwinął i tak bardzo stał się dojrzały, że zaczęły pojawiać się branże w naszym rynku, czyli w rynku kryptowalutowym mamy już branże. Kiedyś był tylko DeFi, teraz jest DeFi, jest gaming, jest RWA, jest DePIN, jest masa różnych ciekawych takich, powiedzmy, branż w ramach wielkiej branży blockchainowej, ale w ramach tych branż robią się już podkategorie takie mniejsze i one są bardzo często niezwykle interesujące i moim zdaniem nawet z większym potencjałem. I teraz do czego zmierzam? Świętym takim gralem branży w ogóle ogólnej, generalnej branży blockchainowej jest powszechna adopcja. I wszyscy się z tym zgadzamy, że jeżeli będzie powszechna adopcja i blockchain będzie wykorzystywany w życiu codziennym i kryptowaluty będą w związku z tym również wykorzystywane, to nie będziemy już musieli się jakby spierać o to, czy kryptowaluty są zasadne, czy nie będziemy mieli problemów z regulacjami i tak dalej. I teraz ja mówię o projekcie, który jest jutro, Gamers XP, bardzo ciekawy projekt z branży gamingowej, nie będący grą. To jest bardzo istotne, słuchajcie. To jest platforma, po pierwsze, która jest platformą taką lojalnościowo wynagradzającą użytkowników, którzy grają w tradycyjne gry. To jest platforma dla graczy Web2, jak to się mówi powszechnie, czyli dla tradycyjnych, ci, którzy grają w Counter-Strike'a, Fortnite'a, Minecrafta, w rozmaite gry, które grają miliony, czy nawet bym powiedział miliardy ludzi na całym świecie, a na pewno setki milionów ludzi na całym świecie. Jest to platforma, która zachęca tych ludzi, oferując różne turnieje, oferując rozmaite aktywności, żeby korzystali z ich platformy, dlatego że grając w tradycyjne gry otrzymują specjalne punkty. I to są punkty lojalnościowe. W to jest wbudowana cała ciekawa ekonomia i blockchain i token, który mogą otrzymywać również tradycyjni gracze. To jest taka platforma z jednej strony, która mówi gracze wszystkich światów, łączcie się, ale z drugiej strony przedstawiająca im rzeczywistość NFT, blockchain, tokenomię, tokenizację i możliwość wykorzystywania kryptowalut. Więc jest to jeden z takich ciekawszych moim zdaniem projektów, który próbuje
pożenić te dwa światy. Świat hardkorowych kryptowalutowców i świat tradycyjnych ludzi, którzy nie do końca rozumieją, na czym to polega, którzy nie wiedzą, co są portfele i te wszystkie technikalia ich po prostu przerażają i którzy wiedzą tylko, że NFT to są kryptopanki i małpy za jakieś horrendalne kwoty. A tak ten projekt postawił sobie bardzo ambitny cel i tym ambitnym celem jest dokonanie takiego mocnego kroku w kierunku powszechności blockchaina. Przypominam, w jednej z takich bardziej powszechnych branż, jaką jest właśnie branża gamingu, to jest ponad 1 miliard ludzi, czy to są nawet więcej niż 1 miliard ludzi na świecie grających w gry. I to jutro o godzinie 9 UTC, czyli 11 czasu polskiego, rozpoczyna się runda lokacyjna specjalna dla osób stajkujących nasze tokeny, a o godzinie 10 UTC, czyli 12 w południe czasu polskiego, runda otwarta dla wszystkich. Jest to naprawdę bardzo interesujący projekt. Poczytajcie na ten temat, jest na naszych socialach. Więcej informacji można się dowiedzieć, poobserwujcie, poczytajcie, przemyślcie, bo jest to jeden z tych projektów, który moim zdaniem właśnie w tej swojej kategorii stawia na tą powszechną adopcję, o której mówimy. No oprócz tego to, co widzimy na slajdzie, 2 listingi w tym tygodniu. Dzisiaj Pyth, czyli taki a propos Chainlinka, taki konkurent Chainlinka z sieci Solana, bardzo ciekawy projekt, a w piątek mamy Raydium, czyli DEX na Solanie, taki kombinat DeFi'owy, byśmy mogli powiedzieć, bardzo już taki, bym powiedział, leciwy projekt, ale bardzo, bardzo dynamiczny i dobrze trzymający się. Także te dwa atrakcyjne tokeny się pojawiają na giełdzie, czyli Pyth Network i Raydium, a jutro Gamers XP, wyjątkowy projekt z branży gamingowej. Zapraszamy. Dzięki, Jacku. A ja bym faktycznie, odnosząc się do tego, powiedział Jacek o linku, to bym szybko zrobił tutaj taką prezentację, bo ja już to jakiś czas temu policzyłem i chciałbym się tym podzielić. Poczekajcie tylko sekundkę. Prezentuj, share screen. I to jest nawet dość ciekawa obserwacja, no bo widać tabelę? Widać. Dobra, zobaczcie, link jest polecony, to jest pozycja numer policzony, 6, tak. Gdyby nie było Solany, no bo od czego zależy intensywność koloru zielonego? Od tego, jak w danym roku, który token, czy które jakby inne aktywo finansowe, które było najlepsze. Gdybyśmy skasowali Solanę, no to zobaczcie, że ci, którzy inwestują, nie wiem, od początku 2023 roku w linka, mieliby prawie najlepszy wynik. Królem byłby Bitcoin od tylko setnych punktu procentowego. I faktycznie coś takiego się tutaj dzieje. Jak spojrzymy na poprzednie lata, również widzimy, że link jakby buduje swoją pozycję. No ten rok 2024 widzimy, że Bitcoin i tam, no wiadomo, Solana i nawet taki Doge jest jeszcze lepszy, ale faktycznie ja również, to nie jest porada inwestycyjna, tylko koleżeńska, ja również myślę o tym, że link może nas wszystkich zaskoczyć, a to jeszcze inna ciekawa obserwacja. Zobaczcie, że widzimy, że do 2019 roku w modelu DCA, no bo przecież ta tabela reprezentuje właśnie model DCA ciągły, pokazuje, że takim dominatorem był Doge, a później przejęła to Solana. Oczywiście jak gdybym dodał tutaj pewnie wszystkie aktywa, to te kolorki by się jakoś tam inaczej rozłożyły. Natomiast zwracam uwagę na potrzeby późniejszej dyskusji, że link spośród tych różnych tutaj kryptowalut reprezentuje token, który jest tokenem powiązanym stricte z biznesem. Tak, no tutaj jeszcze możemy podrzucić temat całkiem gorących wydarzeń, które miały ostatnio miejsce na giełdzie amerykańskiej, gdzie krótko mówiąc giełda przestała po prostu działać i tam jedna z firm zanotowała praktycznie 100% spadek wartości. To bardzo znamienne, jaka to była firma. Jeżeli ktoś napisze w komentarzu, jak się nazywała ta firma, to bardzo proszę, zachęcam. No i bardzo szybko była ciekawa odpowiedź właśnie z Chainlinka, z tej fundacji. Oni powiedzieli, gdybyście używali wyroczni chainlinkowych, to taka sytuacja nie miałaby miejsca. Więc ciekawe. Myślę, że link znajduje swoje miejsce biznesowe i to jest bardzo dobrze. To możemy mówić o tym, że
faktycznie następuje adopcja, bo Chainlink rozwiązuje pewien problem, który istnieje naprawdę. Nie musi tworzyć go wirtualnie, ani nie istnieje tylko tak po to, żeby być. On naprawdę rozwiązuje jakiś problem i stąd możemy się spodziewać, że faktycznie, jeśli wygra to rozwiązanie, to ma solidne podstawy do tego, żeby zostać z nami na zawsze. No właśnie. Zanim przejdziemy do komentarzy, tak, chciałbym jeszcze... Tu już pojawiło się, że Berkshire. Oczywiście to jest ten fundusz, który był dosyć znany, czy jest cały czas znany. Jego wartość z prawie $350,000 za udział spadła do $100. Oczywiście to był fake, może nie tyle fake, co błąd w systemie, ale jednak taka szpileczka była. Mam jeden komentarz a propos naszej bieżącej sytuacji, ale ugryzłem się w język. W każdym razie chcę jeszcze z tobą porozmawiać na temat Bitcoina. Dobra. A później przechodzimy do komentarzy i do innych newsów. Rozmawialiśmy kilkukrotnie o cykliczności Bitcoina tutaj i część z nas wyznaje taką doktrynę, że top, w sensie górka, będzie w październiku przyszłego roku. Tak wskazują twoje obliczenia. Tak, ale jak się okazuje, nie tylko moje. Tak. Bardzo jakby wielu tam ludzi na świecie, bo to nie są w ogóle skomplikowane obliczenia dla jasności. One są właśnie bardzo proste. Ja wiem, że to mądrze wygląda, ale to są proste kalkulacje. Ale ponownie spotkałem się z ludźmi, którzy też wierzą, że tak może być, ale mówią, że czekanie do października przyszłego roku jest zbyt dużym ryzykiem. Zbyt dużym ryzykiem, bo być może ta górka przyjdzie we wrześniu, a może nie przyjdzie i powołują się na ostatni cykl. No właśnie, o grudniu też słyszałem, ale to wtedy, kiedy powołujemy się na wybory w Stanach Zjednoczonych, o którym mówiliśmy, że to jest tylko i wyłącznie korelacja, nie przyczynowość. Ale spodziewamy się double top na Bitcoinie. Coś takiego miało miejsce w poprzedniej hossie i może się wydarzyć również w tej hossie. Pierwsza górka nastąpiłaby w maju, według tych prognoz albo proroctw. Później przychodzi sezon ogórkowy, czyli wakacje, wtedy kryptowaluty generalnie nurkują, bo jest to sezon ogórkowy i później ponownie przychodzi wrzesień, zebranie sił i jak gdyby to the moon. Jeżeli przyjąć to założenie za prawidłowe albo za wiążące, to mówi się, że ci, którzy spekulują, wiem, że ja do takich nie należymy, ale ci, którzy spekulują, powinni wyjść przynajmniej na chwilę z Bitcoina w maju przyszłego roku. I teraz do czego? Bo to wydaje się bardzo ciekawe. Do altcoinów. Powiem więcej, być może trzeba podjąć ryzyko i wejść do memcoinów, które mogą... Oj, to szaleństwo. To jest szaleństwo, to jest taki hazard, no ale wiadomo, to znaczy według największych optymistów tego rozwiązania to może być tak, że Bitcoin w przyszłym roku na przykład będzie kosztował $300,000. No nie, czyli mamy, żeby uprościć nasze obliczenia, powiedzmy, że teraz mamy 60, no to byśmy mieli razy 5. Razy 5. No i teraz wychodzimy z tego kapitału i kupujemy 10 memcoinów. Które spadają do zera. 8 z nich spada do zera, ale 2 z nich mają tam, nie wiem, razy 50. Nie wiem, czy teraz czy to się wyrównało, ale naprawdę myślę, że niektórzy będą właśnie w ten sposób spekulować, a jeżeli porzucimy memcoiny, no to przecież koniec hossy i tak charakteryzuje się tym, że alty wykazują większą, takie alty klasyczne, większą dynamikę, więc taki model, żeby przy tym pierwszym topie, przy pierwszej majowej górce wyjść do altcoinów, zmultiplikować trochę bardziej swoje USDT czy omega złotówki, odczekać chwilę do października 2026 roku, kiedy będzie dołek na Bitcoinie i z powrotem wejść, to może się wydawać całkiem ciekawym rozwiązaniem. Jeszcze raz, to nie jest porada inwestycyjna, to jest właściwie deliberacja nad tym, jak będzie wyglądał przyszły świat. Proszę, dajcie znać, co na ten temat myślicie. No to ja pozwól, że podzielę się ciekawą analizą, którą znalazłem teraz na internecie, czy w internetach. Otóż zestawiono cenę Bitcoina z pieniądzem M1. Wykres pieniądza M1 to jest, chodzi oczywiście o dolara amerykańskiego, to jest ile jest, tak w skrócie i bardzo upraszczając, ile jest pieniędzy w obrocie. Suma wszystkich depozytów, zobowiązań i cashu, który jest w obrocie. No i
Bardzo ciekawie ten wykres wygląda, już go pokazuję. Chciałbym, żebyśmy, mam nadzieję, że będzie widać wykres. I zobaczcie, na dole ta ciągła biała linia, nie świeczki, to jest właśnie ilość pieniądza M1. I teraz zestawienie w czasie z długim już wykresem ceny Bitcoina. I autor mówi, mamy do czynienia z górką tylko wtedy, kiedy następuje dynamiczne zwiększanie pieniądza M1. I mówi, ostatnia górka nie była prawdziwą górką, bo nie nastąpiło zwiększenie pieniądza M1 ponad to, co było wcześniej, nie było górki. I tym większy jest wzrost, im dłużej trwała emisja pieniądza. No i teraz widzimy, że wchodzimy w strefę, gdzie ilość pieniądza rośnie i możemy się spodziewać jeszcze długiego okresu, bo mamy rok wyborczy, bo to jest zawsze dobrze rozdawać pieniądze w dniu wyborów. No i na pewno będziemy mieli jeszcze tygodnie wzrostu pieniądza M1, co by sugerowało silne wzrosty na Bitcoinie. No i faktycznie zaistnienie kolejnego takiego szczytu. Tutaj podkreślam, poprzedni szczyt nie jest klasyfikowany jako hossa, bo nie nastąpiła ta sytuacja z wzrostem pieniądza M1. No i siła nabywcza Bitcoina, o czym mówiliśmy, była mniejsza niż w listopadzie 2021. Także mamy już dwa argumenty. Bardzo fajny wykres. Bardzo fajny wykres, bo tu w ogóle widać, że mamy do czynienia z podobieństwem kształtów. Przynajmniej na początku tego wykresu. To może być silna sugestia. A propos, lubimy szukać wzorców. Tak, lubimy, wiem, że niekoniecznie jesteś entuzjastą tego, że wszędzie widzimy wzorce, bo to wynika z natury naszego umysłu, ale jednak może dzięki temu weszło to pojęcie samo spełniające się przypowiedni, że widzimy jakiś wzorzec i chcemy go utrzymać. Dobra, Łukasz, pozwól, że powiedzmy sobie szczerze, trochę foodu ostatnio się wylało. Spróbuję przeczytać najbardziej pikantne komentarze, zacznę czytać od tych na Telegramie. Ale uwaga, bo mieliśmy dać 3 ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie, które mieliśmy dać więcej ogłoszeń, ale Kamil podszedł do nas tutaj przed audycją i powiedział, że o 3 mam powiedzieć. Zorganizujemy AMę. Gdzie będziemy chcieli odpowiedzieć na wszystkie pikantne pytania. Będzie można porzucać nas trochę pomidorami, ale oczywiście pochwały też przyjmujemy. Kiedy, Kamil, się spodziewamy tej AMY? Mamy już wyznaczony termin? Gdzieś za 2 tygodnie, więc to jakby pierwszy taki komunikat. Będzie taka wakacyjna, sezonowo-ogórkowa AMA. Tak, no wiadomo, że AMA będzie dotyczyła Kangi. No, pojawia się niepokój, cały czas związany z ceną naszego tokena. Dobra, przeczytam Ci parę komentarzy z Telegrama i spróbujmy o nich przynajmniej wstępnie porozmawiać. Trudno coś zrobić w kwestii pozyskania nowych inwestorów, to prawda, ale generalnie łatwo jest coś zrobić od strony technicznej giełdy. Dalej nie ma wykresów w skali tygodniowej, co wydaje się proste jak drut. Chyba że Kanga nie chce, żeby ktoś zobaczył kurs Kangi w tej skali. Dalej Kanga nie potrafi się dogadać z CoinMarketCap i innymi serwisami, co po prostu jest dziwne, bo najbardziej tutaj słowo powiedzmy wykraczające poza kanon moich słów, najbardziej słabe giełdy, może inaczej powiem, to potrafią zrobić. To tyle na temat ekspansji za granicę. Czytam dalej, żeby w sumie mieć to na jeden rzut. Inny Piotr Juszczyk na Telegramie napisał, w to by się udało wierzyć, gdyby się dzielili z ludźmi jakimiś istotnymi statystykami, to jest mowa o naszej transparentności, ale transparentność Kangi mimo wielkich słów o zaufaniu jest mizerna. Teder napisał, no tak, ale Sławek znowu wyśmieje uwagi na temat strat inwestorów w KNG, powie, że działamy i czekajcie, jeszcze z 10 lat i coś zobaczycie. Marketingowo to jest porażka. Jeszcze 2 komentarze czytam, aby miało, czytam wycięte. Nie jesteśmy tu po to, aby tworzyć kółko wzajemnej adoracji z panami z kwadransu, ale aby zarobić kasę. Mam wrażenie, że ani Sławek, ani Łukasz tego nie rozumieją. No i powiedzmy ostatni komentarz z Telegrama. Domyślam się, że są tacy i tacy, ale ja mówię o przykładzie hodlera KNG, który dotyczy wszystkich zainteresowanych. Niestety taka jest smutna prawda. Od dawna widać, że Kanga nie nadąża za tym, co się dzieje. Na jednym
na niejednym kwadransie Łukasz chwalił się, że oni deweloperskie robią wszystko in-house, bo lepiej, wolniej, ale stabilnie, bezpiecznie, bez przekrętów, zwał jak zwał. Jak widać, nie bardzo to się sprawdza, bo wygląda to tak, jakby cały kod pisał sam Tomek. Pozdrawiamy Tomka z jakimś asystentem. Taki jest progres. Dźwignię zapowiadali na początku roku, a ma być dopiero na koniec. Serio? Przecież to jest zbudowanie rakiety przez Elona. Przecież to nie jest zbudowanie rakiety przez Elona Muska, do której potrzeba czasu, a i tak robi się to dużo szybciej niż wprowadzenie znanego już kodu. Będzie na AMie dużo do powiedzenia. Tak, będzie na mnie dużo do powiedzenia, ale chciałbym, żebyśmy się... zaprosimy. Możemy zaprosić Tomka, może Tomek powiedzieć, czy pracuje faktycznie jako jeden programista, ale powiedzmy najpierw o jednej rzeczy. Kiedy na początku tego roku zapowiadaliśmy dźwignię, no to zapowiadaliśmy, że ona się pojawi w 3. kwartale. Tak. To takie jak gdyby tutaj sprostowanie i wyjaśnienie. Dużo po dźwigni sobie obiecujemy, zgadza się? Tak. Wiemy o tym, że dźwignia wywołuje multiplikację obrotu, co jest bezpośrednio związane ze skupem tokena KNG. No ale dobra, Łukasz, czy chcesz to jakoś skomentować? Jak nie, no to ja tutaj trochę powiem, ale no słuchaj, wiem, że jak się dostanie taką ilością pozytywnych informacji, to głos drży, ale trzeba się do tego jakoś odnieść. Ja bym powiedział, że zawsze będą krytycy i zawsze będą zwolennicy. Ci, którzy są zadowoleni, zwykle są cisi. To tak trochę tylko powiem. Ostatnio parę znajomych było na koncercie, tutaj w Gdańsku był Dawida Podsiadło. Wrócili z koncertu, opowiadali jak super było, jak wspaniałe były efekty, jakie show i w ogóle jak cudownie. Po czym ja zaglądam sobie do jakiegoś tutaj trójmiejskiego portalu, gdzie jest napisane: Podsiadło się kończy, nudy, nic nowego, wypalił się. No więc zawsze będzie ktoś, kto będzie krytykował, zawsze będzie ktoś, kto jest zadowolony. Ja mogę powiedzieć, że sumienie mamy czyste, bo my wiemy, co robimy, a programistów jest trochę więcej niż tylko Tomek i asystent, więc tutaj no, dyskusji nie zamierzamy może prowadzić, ale pamiętajmy, że jeśli chodzi o sam token KNG, reguła jest prosta. Tutaj jest prawo popytu i podaży. Jeżeli popyt jest stały, zapewniany przez giełdę, ale pojawia się duża podaż, to zawsze będzie cena spadała, ale to ma inną korzyść, bo jeżeli cena spada, to wtedy też nagrody na posie KNG-owym rosną i on staje się bardziej atrakcyjny, więc ten kij ma zawsze dwa końce. Z jednej strony możemy dostawać więcej tokenów KNG, jak cena jest niska na posie, z drugiej strony no, rozumiem rozczarowanie tych, którzy chcieliby, żeby token KNG urósł do $100. My również chcemy i robimy wszystko, żeby tak było. Tak, to znaczy o tych ludzi, którzy piszą na Telegramie, którzy są rozczarowani, no to są ci z nas, którzy zainwestowali w token KNG, nie wiem, z 2 lata temu z nadzieją na tym, że wyjdą na tym lepiej niż powiedzmy na innych inwestycjach. I ja chciałem powiedzieć, że ja rozumiem ten żal. Rozumiem i potwierdzam to, co powiedziałeś, Łukasz, przed chwilą, że sumienie mamy czyste. Być może brakuje nam czasami wyobraźni, ale pracujemy nad tym, żeby ta wyobraźnia była większa, żeby rozwiązać to wyzwanie, które przed nami w tej chwili stoi. Zaraz się odniesiemy do CoinMarketCapu i do innych komentarzy, ale ostatnio miałem dyskusję na temat tego, jak to jest, że taki Pepe leci po prostu astronomicznie w górę, a inne projekty, które powiązane są z takim klasycznym biznesem, no po prostu idą w bok albo po prostu gdzieś tam dłubią. No bo faktycznie tak jest, że jeżeli chodzi o cenę tokena, to mamy dwie strategie. Kiedyś o tym mówiliśmy. Można je połączyć oczywiście, ale wymieńmy je sobie na razie w sposób odseparowany. Pierwsza strategia to jest po prostu robienie takiego klasycznego, bardzo agresywnego marketingu, który skupia się nie na projekcie, a na tokenie. No nie, mówimy, że słuchajcie, tam token KNG będzie notowany tam, tutaj nowa współpraca, coś tam, ale jak gdyby nie chodzi o to, żeby budować fundamenty, tylko żeby przyciągnąć jak największą ilość kupujących, żeby siła popytowa była ekstremalnie większa od podażowej, właściwie żeby nikt nie chciał sprzedać tego tokena. Zaletą tego podejścia jest to, że w krótkim terminie jesteśmy w stanie osiągnąć całkiem niezłe wyniki. Wadą?
że rynek, że ostatecznie ten token przegrywa i po roku Dokładnie. go nie ma, czy po 2, albo mamy do czynienia z tą sytuacją, którą mieliśmy we wrześniu 2021 roku. Przypominam, że wtedy, stosując właśnie tę metodę, osiągnęliśmy wycenę naszego tokena na poziomie ponad $30. No ale później przyszło, powiedzmy, twarda weryfikacja. Drugie podejście mówi o tym, budujemy fundamenty, szukamy tej ścieżki, która sprawia, że mamy swoją niszę. Uważam, że Kanga znalazła swoją niszę, ale my musimy teraz tą niszę jak gdyby rozszerzać i mamy tego świadomość. Chcemy być nie tylko dobrzy w tym i w tamtym, ale chcemy być giełdą, która będzie wszystkich zaskakiwała. Rozumiem, że komentarze niektórych naszych obserwatorów są takie, że moglibyśmy przyspieszyć. To nie jest takie proste, robimy bardzo dużo, ale właśnie dlatego powiedziałem o linku dzisiaj. Dlaczego powiedziałem o linku? Bo to jest projekt, którego token nie ma marketingu spekulacyjnego. Link po prostu buduje swój fundament. I moją nadzieją, nie jest to żadna moja obietnica, bo obiecywać, nie chcę być jak taki człowiek, który mówi, że tam za jego czasów cena paliwa będzie taka i taka, no bo to jest wykraczanie poza swoje kompetencje. Ale mogę mówić o naszej nadziei i naszej woli i o deklaracji naszego działania, że my chcemy, żeby token KNG był właśnie tokenem powiązanym z biznesem i żeby dał w końcu odrobić zainwestowany kapitał i zmultiplikować go wszystkim tym, którzy nam zaufali. Zwracam uwagę, że mam świadomość tego, że są to tylko słowa. Mówię to w kontekście tego, że czytam również komentarze na temat moich wypowiedzi, natomiast daję słowo, że za tymi słowami idzie chęć i motywacja do działania i ani przez sekundę nikt w Kandze z tego działania nie ustąpił. Również dostrzegam jedną rzecz. Byłem teraz na zlocie Fila Koniecznego, 400 osób i chcę powiedzieć tak, że generalnie Kanga jest postrzegana jako ta giełda, która jest rewolucyjna i rebeliancka. Jeżeli ktoś nie ma naszego tokena, to jesteśmy bardzo naprawdę klepani po plecach. To aż przyjemnie było tam być. Wiadomo, że trafiłem do środowiska, które nas lubi. Pewnie gdybym trafił do środowiska, które nas nie lubi, byłoby gorzej. No ale właśnie, rozumiem, że ci, którzy kupili kiedyś token za $30, ciągle czekają, aż będziemy warci 60 albo 100, czują się w tej chwili, że ich to boli i pracujemy nad tym. I ostatnią rzeczą, którą chciałem powiedzieć, to jest to, że 2 tygodnie temu spojrzeliśmy na wykres Solany. Nie chcę się porównywać do Solany, ale spojrzeliśmy na wykres Solany i oto okazuje się, że Solana miała dokładnie taki sam spadek, jeżeli spojrzymy na proporcje, jak Kanga. Proporcjonalnie, tak jak myśmy spadli z 30 paru dolarów do 2, tak i na Solanie taki dołek był widoczny i w końcu się jakby odbili. No i dzisiaj niektórzy mówią, że to będzie konkurent Ethereum, ale pomijając te komentarze, no to widzimy, że cena Solany dzisiaj dała dużo radości wszystkim tym, którzy przetrwali tamte czasy. Wierzę, deklaruję, nie obiecuję, jeszcze raz, bo nie możemy obiecywać, ale możemy deklarować, że nasza wola jest taka, żeby to powtórzyć. Czy chciałbyś coś tutaj dodać, Łukasz? Pytanie od Curious Freaka. Gdzie pytania na AMA można pytać? No, są na pewno na Telegramie. Prosimy o to, żeby pisać na Telegramie. Kamil, czy gdzieś jeszcze? Będzie arkusz przygotowany. Natomiast pytania z Telegrama są zbierane. Więc po prostu wrzucajcie z jakimś oznaczeniem, że to jest AMA. My mamy jakby to gromadzone. A teraz może konkurs, bo już minęła godzina, więc warto chyba rozwiązać konkurs. Przypominam zasady konkursu, a ty, Sławku, przygotuj się do wyników ogłoszenia. Dla tych wszystkich, którzy potrafią w pisaki i w mazaki różne po ekranie, potrafią analizować, wypatrywać patternów i potrafią po prostu zaprognozować, jaka będzie cena Bitcoina za tydzień. Mamy konkurs. Właśnie teraz możecie podzielić się waszą predykcją, pisząc komentarz #kwadranskangą205 i podając cenę w dolarach, jaka będzie przyszły wtorek o godzinie 9 na rynku Bitcoin do USDT na Kandze. Ta osoba, która będzie najbliżej, wygrywa. Jest tu kilka dodatków. Po pierwsze, wygrywa tokeny KNG w ilości 10% łapek w górę pod tym odcinkiem, więc warto lajkować ten film, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj, bo to też jest przydatne. Kolejna rzecz to jest błąd, jaki można popełnić.
dajemy nagrodę tylko wtedy, gdy nie pomyliliście się, czy najlepsza osoba nie pomyli się o więcej niż $25. Tu jest mały wyjątek, jeżeli dacie 2 komentarze, nie tylko ten hashtag kwadrans z Kangą 205 cena, ale dacie jeszcze 1 komentarz, to wtedy ten błąd może wynosić do $100. Więc zachęcamy do aktywniejszego komentowania. No właśnie, i okazuje się, że mamy zwycięzcę, który podał cenę 68 976 i też podał drugi komentarz. Uwaga, zniknęła mi notatka, przepraszam. Cena Bitcoina z godziny 9 na Kandze to jest 68 960, czyli tylko szybko liczysz. Nie widzę cyfry. To podał nie... cenę 68 976, a cena była 68 960, czyli zmieścił się 25. Zmieścił się. No. Tak. Nagroda dla tego kogoś to 60 tokenów KNG. I uwaga, będzie strasznie mi ciężko przeczytać nazwę tego usera, ale myślę, że on się domyśli, bo jego nazwa to jest tak, @user, czyli jak niektórzy mówią małpa user, kreska KS8BE 3UC2L. Powtarzam jeszcze raz kody i wyniki totolotka. KS8BE 3UC2L. Teraz czy to było L, czy to było duże I? O kurczę. To wie, ale gratulujemy i zapraszamy tutaj do naszego customer service, żeby zgłosić się po wygraną. Łukasz, o co chodzi z CoinMarketCapem? Bo tutaj też pojawiają się te pytania, że to jest przecież takie proste i śmieszne. Mam odpowiedź na to pytanie, ale może ty byś chciał. Znaczy, ja tylko powiem tak, jeżeli coś wygląda, że jest proste do zrobienia, to zwykle tak nie jest. Trzeba pamiętać, że CoinMarketCap to nie jest portal niezależny, tylko zależny. No i może ja tyle, Sławku. No właśnie, wszyscy dobrze wiemy, że wejście na CoinMarketCap sprawiłoby jakiś impuls popytowy na token KNG i w ogóle by sprawiło, że popularność Kangi by wzrosła. Więc jeżeli patrzymy na tę sytuację, którą mamy w tej chwili, to możemy założyć tylko 2 scenariusze. Nie ma scenariusza pośredniego. To, że mówię od tego pierwszego negatywnego, to, że nas nie ma w tej chwili na CoinMarketCapie w całej pełni, być może oznacza, że nam nie zależy. To znaczy, że ostatnie lata pracowaliśmy tak naprawdę, nie wiem, żeby zrobić kiedyś exit scam, no bo jak inaczej to nie wyjaśnić. I jest drugi możliwy scenariusz, to znaczy nam naprawdę zależy, ale z jakiegoś powodu tam nie jesteśmy. Z powodów, które próbowaliśmy już rozwiązywać na różne sposoby. Sami jesteśmy zdziwieni, jak wygląda ta cała sytuacja. Mamy świadomość, że to jest nasza kula u nogi i pomimo naszych wysiłków no, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie, może jesteśmy po prostu niekompetentni i słabi. Zwracam uwagę, że w polskiej czy nawet europejskiej przestrzeni legislacyjnej to jesteśmy my, którzy znajdują rozwiązania. To my, a tutaj nie możemy tego rozwiązać. Musicie sami ocenić, który z tych 3 scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny. Powiem o tym, w którym ja wierzę. Czyli zachęcasz, żeby ludzie robili swój własny research. Do your own research, tak? Zawsze do tego zachęcam. Natomiast ważne jest to, żeby właśnie wyobrazić sobie, że są tylko te 3 scenariusze. Nie ma żadnego pośredniego. Albo jesteśmy niekompetentni, albo nam nie zależy, albo coś jest na rzeczy. I teraz to, co jest na rzeczy, to być może leży po stronie CoinMarketCapu. Trzeba to również założyć. Też jesteśmy zaskoczeni, że naprawdę bardzo słabe giełdy albo tokeny tam są, a nas tam nie ma. Natomiast czy to oznacza, i tutaj myślę, że możemy to skomentować, czy to oznacza, że my koniec końców nie zrobimy wszystkiego i nie pojedziemy tam, nie wiem gdzie jest siedziba CoinMarketCapu, gdzieś w Stanach i nie pojedziemy, przepraszam, tam i w końcu po prostu nie powiemy, nie przymusimy ich do tego, żeby nas listowali. Się zamieszałem w tym, co chciałem powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że robimy wszystko, żeby tam być, mamy oddzielne spotkania. CoinMarketCap ponownie wyznaczył nam nowe standardy, które musimy spełnić w związku z tym, że chcemy się tam pojawić. Komunikacja z CoinMarketCapem, nieważne czy korzystamy z pośredników, czy nie z pośredników, jest szalenie utrudniona. Może nas nie lubią, a może po prostu dostaliśmy jakiegoś, nie wiem, shadow bana czy coś takiego, ale proszę, żeby każdy, kto zastanawia się, dlaczego nie ma nas na CoinMarketCapie, niech dokona
wyboru i oceny całej tej może sytuacji. ktoś z Was jest w stanie nam tutaj pomóc, więc jeżeli uważasz, że to jest takie proste i możesz nam pomóc, zapraszamy do kontaktu, chętnie porozmawiamy i skorzystamy z takiej pomocy. Tutaj ktoś napisał, pewno trzeba zabolić kaskę. Oczywiście, że tak. I to w różnych protokołach, tych jawnych i może niejawnych, tego nie wiem, ale tak. Nie to jest problemem. Może Binance czuje oddech konkurencji. Skoro mowa o Binance, wiem, że już nie powinniśmy tego mówić, ale CZ właśnie zaczyna swoją odsiadkę. A wiesz gdzie? Znasz warunki? Bo 4 miesiące, tyle wiem. Tak, wiem, że będzie 4 miesiące, ale to jest więzienie o najniższym poziomie rygoru. Z basenem? Nie, ale będzie większość czasu spędzał pracując z końmi na dworzu. Więc rośnie nam chiński cowboy. Zobaczymy jak. Być może to go zresocjalizuje. Ale tak, to jest praca nie farmie, tylko na rancho. To jest takie wielkie rancho i tam będą po prostu zajmowali się zwierzętami. Trzeba jasno powiedzieć, że amerykańska kolonia karna, bo tak to można nazwać, odbiega standardem od rosyjskiej. I od chińskiej. Tak, także no ale 4 miesiące zapłacił. Niektórzy płacą, żeby coś no bo on zapłacił robić, tam kilkadziesiąt milionów a on dolarów. odsiaduje karę tam, więc można powiedzieć, że... Odsiaduje karę. Sprawdziłem, że oczywiście zrezygnował z fotela dyrektora zarządzającego albo prezesa, jak zwał, tak zwał, ale pakiet kontrolny w Binance ciągle posiada, Dobra. Także no, czekamy, co się takiego wydarzy. No, jedno jest pewne, Binance zwiększył swoje obostrzenia AML-owe, no bo właśnie, bo przyczyną odsiadki CZ są głównie jakby brak odpowiedniego starania, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Tak. Dobra. Super. Sławku, kończymy. Kończymy, Okrzykami. dobra. Jaki masz okrzyk? Jak zwykle, Kanga na fali, bo wierzę, że Kanga jest na fali i ja tu nie tylko wierzę, ale wiem, KNF. Mógłbyś nawet zanucić. A właśnie, no ale dobra. Wszyscy wiedzą, no pojawiła się, dziękujemy wszystkim tym, którzy przygotowali utwór na temat Kanga na fali. Jeżeli nie wiecie, o czym mówimy, to poszukajcie go. No i szykujcie się na odpowiedź. A Łukasz, jaki jest twój okrzyk? Ja klasycznie BCK, Bitcoin ciągle królem. Wierzę, że to jest ta waluta, która zmieni świat. No właśnie. Moi drodzy, ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. Bądźcie jak najbardziej szczerzy, to nam dużo pomaga. I co, Coco Jumbo i do przodu. Widzimy się w sobotę podczas Kanga No Comment. Cześć. Cześć. We are Kanga, beyond crypto.